ground reverse one, make way to center of your coach car downstairs for retreat. We get the air back, then we'll be able to begin our backup maneuver into Union Station. Wszystkie perony są ponumerowane, a nie ma zaznaczonego miejsca wyjścia z dworca w Łądze. Trochę pobłądzone na stacji kolejowej Union Station, ale jesteśmy. Pierwsze oddechy w Chicago. Także siema z Chicago Union Station za mną. Pociąg jechał 3 godziny. Było excellent. Pierwsze obserwacje, pomimo tego, że to nie jest mój pierwszy raz w Chicago, mogę powiedzieć, że po zaczerpnięciu pierwszego oddechu w Chicago można czuć w powietrzu papierosy, które nie są bardzo popularne właśnie wśród Amerykanów. Jeżeli znacie bardzo popularną piosenkę Don Góral Esco, który mówi w piosence, że pali majki, jak gdyby palił fajki, to właśnie to jest bardzo, bardzo popularne wśród Amerykanów. Bardzo chciałabym Wam powiedzieć, że to był mój spontaniczny trip. Natomiast wydaje mi się, że spontaniczne tripy planuje się zazwyczaj parę minut albo parę godzin przed wyjazdem. Ja tą wycieczkę zaplanowałam sobie troszeczkę wcześniej, gdy dowiedziałam się, że mam aż 3 dni wolnego. Chciałabym tutaj znowu wrócić do tematu problemu zaczepiania kobiet na ulicach w Ameryce, zwłaszcza gdy kobieta idzie sama. Takie zaczepki są na porządku dziennym i wydaje mi się, według mnie, że coś takiego nie powinno być tolerowane, natomiast bardzo ciężko jest to zmienić. Moja rada, jeżeli jesteście sami, chodzicie po ulicach, nie odpowiadajcie na jakiegokolwiek typu zaczepki, nawet jeżeli ktoś Wam się wydaje, że jest miły, ktoś Wam po prostu mówi how are you doing, albo po prostu hi, nie odpowiadajcie na to, to nie jest ich uprzejmość. I gdy tylko im odpowiecie coś jakiegoś miłego i oni wyłapią jeszcze akcent, nie, bo właśnie ja, gdy kiedyś odwiedzałam Las Vegas, nie wiedząc, że nie powinnam reagować na jakiegokolwiek typu zawołania, odpowiedziałam miłym tonem do jednego faceta, który potem śledził mnie chyba przez 3 godziny i miałam kisiel w gaciach. Także skorzystajcie z rady Amerykanki i nie odpowiadajcie na zaczepki. A ja się teraz muszę nauczyć, jak korzystać z dróg chicagowskich, żeby mnie nic nie przejechało. A tutaj mamy jeden z najbardziej popularnych środków komunikacji miejskiej w Chicago dla turystów, czyli właśnie takie rowery. Możecie sobie wybrać single trip 30 minut albo 3 godziny na 24 godziny. 3 godziny podczas jednego dnia.
Jeżeli oglądacie mnie dłuższy czas, to wiecie, jak bardzo szczęśliwa jestem z powodu zakupu Dunkina. U mnie w mieście nie ma, dlatego musiałam skorzystać, będąc w Chicago. Przeszłam może nawet nie 10 minut drogi i już jesteśmy na głównej ulicy, która nazywa się Michigan Avenue. I zaraz obok tej ulicy jest słynny Millennium Park, gdzie możecie znaleźć chyba najbardziej rozpoznawalną atrakcję Chicago, czyli Cloud Gate. Ale wy pewnie znacie tą atrakcję jako fasola chicagowska. Jak pewnie sami rozpoznajecie albo z filmów vlogerów, albo z filmów hollywoodzkich. Jesteśmy, widzicie, na pewno rozpoznajecie, to jest Michigan Avenue. Natomiast tutaj jest Chicagowski Institute of Art. Chciałam tam bardzo wejść, ale niestety bilety kosztują $25. Oczywiście Starbucksy możecie znaleźć na każdym rogu każdej ulicy. Znaczy, to jest normalne miasto dla mnie do odwiedzenia, to nie jest normalne dla mnie miasto do życia, ponieważ ja zazwyczaj mieszkałam w mniejszych miastach i widzieć właśnie to, co zazwyczaj widzimy na amerykańskich filmach, czyli Amerykanie idą z kubkiem kawy w ręku, to jest, kochani, takie prawdziwe. Mieszkanie w miejskiej dżungli może być dość uciążliwe. Chicago organizuje bardzo dużo eventów sportowych, żeby urozmaicić życie swoim mieszkańcom. Na przykład dzisiaj jest zorganizowany wyścig. Praktycznie wszystkie drogi w centrum miasta są pozamykane, żeby właśnie rowerzyści mogli skorzystać z tej przepięknej niedzieli. Ta sekcja tego odcinka będzie o tym, jak ludzie z Chicago są wysportowani. Bardzo często pojawia się to pytanie, czy to w moich komentarzach, czy to na moim Instagramie, czy Amerykanie faktycznie są tacy grubi. Powiem wam, że na podstawie mojego doświadczenia wiem tyle, że w Ameryce spotkałam ludzi, którzy są najbardziej wysportowani. Najlepszych sportowców, jakich spotkałam, to spotkałam w Ameryce, ale też spotkałam bardzo niezdrowych ludzi, którzy naprawdę przekraczają nawet normę nadwagi na grubą skalę. Czyli w Ameryce możecie spotkać dwie skrajności. Albo mega świetni, wysportowani sportowcy, albo ludzie, którzy prowadzą bardzo niezdrowy tryb życia. Serio? Widzieliście, co tam się działo? Możecie sobie popływać na paddleboard, możecie sobie posiedzieć w wodnym barze na wodzie. Po prostu się czuję, jakbym nie była w mieście, które znajduje się za moimi plecami. O. Miasto, wakacje, rzeka, woda, jezioro. Tutaj mamy bramkę zamkniętą, ponieważ tutaj jest port dla prywatnych łodzi, motorówek.
wybieramy się do Navy Pier i jeżeli chcielibyśmy to przetłumaczyć na polski, to dokładnie to oznacza molo marynarki morskiej. Tamtąd poszłam tędy, pod ten most, zamiast zawrócić i pójść tędy, wejść na ten most. Idę sobie teraz tym mostem. Nie nagrywałam nic przez, mogłabym powiedzieć, 5 minut, nawet się nie odezwałam. Nagle jedzie facet na rowerze, odwraca się do mnie i mówi: cześć! Czy to jest mój fan? Chcę wam pokazać, gdzie możecie znaleźć statek, który was oprowadza po shoreline oraz kolejkę, w jakiej trzeba się wyczekać. Chcę wam pokazać te ceny. Jak widzicie, 40 minut Skyline Lake Tour. Macie dorośli $27, dzieci $12, ale też macie inne oferty. Jeżeli was to interesuje, to sobie zastopujcie i przeczytajcie. Jak widzicie, na samym Navy Pier też możecie sobie wypożyczyć tutaj rowery. Ceny zaprezentuję wam tutaj na ekranie, także sobie posprawdzacie, bo wiem, że to na pewno was interesuje. Gdy odwiedziłam to miejsce po raz pierwszy rok temu, gdy zaczęła się pandemia, nie było tu żywej duszy. Mogłabym powiedzieć, że Navy Pier jest to miejsce socjalizacji mieszkańców Chicago. Zobaczcie, tłumy ludzi. Aż to jest dziwne, jak bardzo inaczej zapamiętałam to miejsce. Nie pamiętam tych wszystkich restauracji tutaj. Wydaje mi się, że to miejsce nie miało takiego uroku, gdy nie było tutaj ludzi. Natomiast dzisiaj, wow! Jest ciekawe, jak bardzo doświadczenie odwiedzenia miejsca może się zmienić, gdy tylko miejsce jest zapełnione ludźmi, jedzeniem, zapachami. Miałam właśnie mówić, że Windy City dzisiaj wcale nie jest takie windy i właśnie zaczęło wiać, ale bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ jest mega upał. Byłam nad wybrzeżem, czułam się fantastycznie, natomiast tutaj w mieście jest dużo więcej stopni, jak możecie się domyślić, wszystko się nagrzewa. Oddalamy się teraz od wybrzeża i idziemy w głąb miasta. Dokładnie jestem oddalona pół mili od największego Starbucksa na świecie. Pamiętam, dostałam kiedyś komentarz od was, że chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej o amerykańskiej kawie i jak Amerykanie spożywają kawę. Wszystkie takie miejsca, które mają nazwę najlepsze, największe, jedyne na świecie, to są miejsca wyjątkowe, które są warte uwagi. Zawsze mnie ciekawi, kto na przykład zdecydował, że na przykład ten Starbucks będzie wybudowany w Chicago, a nie na przykład w Londynie. Wejść w ogóle do środka. Nie wiem, czy mi się będzie opłacało czekać z takiego powodu, że jestem tu tylko jeden dzień. Czy lepiej zrobić coś fajnego bez kolejek.
Niestety najgorszą rzeczą w podróżowaniu w dzisiejszych czasach są limity wpuszczania ludzi do różnych miejsc. Dlatego ta kolejka do Starbucksa wydaje mi się, że musiałabym czekać przynajmniej 2 godziny. Cieszę, że uniknęłam tego. Nie wiem, czy dałabym radę jeździć w Chicago. I teraz, pomimo tego, że chyba zabłądziłam, to jest dobry czas, żeby opowiedzieć wam, dlaczego nie przyjechałam do Chicago autem. Z prostych przyczyn. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Chicago nie jest daleko. Chicago jest oddzielone ode mnie 3 godziny drogi. Mogłam sobie posiedzieć, zobaczyć, jak ten pociąg wygląda, zrobić wam dodatkowy informacyjny filmik. Więc mimo tego, że zapłaciłam mniej za bilet, to jeszcze bym pewnie musiała przekalkulować, ile bym zapłaciła za parking. Where I'm going? No, I don't know. Idziemy najpierw do Lincoln Zoo, Lincoln Park Zoo, więc idziemy tam. Mam tylko 1,5 mili do przejścia, 30 minut, także to nie jest żaden problem. Zobaczcie, jakie interesujące mieszkania. Nie jestem pewna, czy to są domy prywatne, czy to są mieszkania na wynajem, ale bardzo interesująca architektura. Nie wiem, co ludzie w Illinois mają z tymi zamkami, ponieważ moja szkoła ma swój własny zamek i moja koleżanka powiedziała mi, że każda szkoła w Illinois, stanowa, ma kawałeczek jakiegoś zamku. I jakby wszystkie te kawałki zamku połączyć, to stworzyłby się jeden duży zamek. Także nie wiem, czy to taki styl architektury, który jest tutaj dobrze akceptowany. Nie wiem, o co chodzi, ale mi się podoba. Przechodzę właśnie koło jednego budynku i wpadła mi w oko pewna flaga. Poznajecie? Jesteśmy właśnie przed konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. To zobaczycie trochę więcej zielonego, ponieważ właśnie wkroczyliśmy do Lincoln Park i kierujemy się w stronę naszego zoo. Na razie plany się nie zmieniły, bardzo ładny park, dużo zieleni. W dzisiejszym odcinku macie okazję zobaczyć 2 przepiękne parki w Chicago. Pierwszy park zobaczyliście na początku tego vloga i był to Millennium Park. Natomiast jeszcze raz, ten park nazywa się Lincoln Park. Szukam tylko wejścia do tego zoo, ponieważ chcę zacząć zwiedzanie od samego początku. Wejście jest darmowe, wierzcie albo nie. Była to jedna z atrakcji, które brałam pod uwagę. Oj, ktoś bierze ślub. Wychodzę właśnie z zoo. Czy polecam? Oczywiście jak najbardziej polecam. Zoo jest darmowe, także jeżeli jesteście tutaj na budżecie, odwiedzacie Chicago na budżecie tak jak ja, serdecznie polecam to miejsce. Jest dzisiaj mega upał, dlatego dużo zwierząt było pochowanych. Mogę powiedzieć, że
jest troszeczkę zaniedbane. Jest to bardzo ładne, duże zoo, ale muszę niestety powiedzieć, że niektóre wybiegi są trochę zaniedbane. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to nigdy nie wiadomo, czy one się pokażą, czy one mają humor. One na pewno też są zestresowane, że tysiące ludzi je codziennie ogląda i robi im zdjęcia, także nie można być złym na zwierzątka. Tutaj mamy nosorożca. A wasz balkon jak wygląda? Nie wiem tak naprawdę ile kilometrów już przeszłam, ale okazało się, że jestem na Old Town w Chicago i jeszcze nigdy tutaj nie byłam, także fajnie by było coś wam pokazać. Widzicie Old Town? Jest pełne takich fajnych knajpek, które nie są obsadzone ludźmi, tak jakbyście sobie porównali w centrum miasta, do którego właśnie się wybieramy. Wydaje mi się, że ta część Chicago mi się bardziej podoba. Macie naprawdę takie urocze kafejki, restauracje. Jak sami widzicie, tak wygląda całe Old Town. Z tego względu, że w Ameryce zbliża się Dzień Pracy w poniedziałek, dzisiaj jest niedziela, to Amerykanie planują na pewno imprezować, szczególnie w Chicago, gdzie mają tyle do wyboru. Także jeżeli sobie dzisiaj poimprezują, to mają jeszcze jeden dzień na wypoczynek. Większość Amerykanów oczywiście. Nie wszyscy nie pracują w dzień pracy. Nie wiem jak to się stało, ale chyba wylądowałam w złej dzielnicy. Albo w dobrej dzielnicy, jeszcze nie wiem. W takiej dzielnicy mogłabym mieszkać, czemu nie? Zjadłam, wróciła do mnie energia. Zostajemy na tym sprzęcie. Nagrywam teraz GoPro. Moja kamera umarła, nawet nie ma co jej ładować, ponieważ jej ładowanie zajmuje mi dość sporo czasu. Nie chcę tego czasu marnować. I tak jest teraz 5:40. O 7:30 muszę być na dworcu. Także mam jeszcze 2 godziny. Aktualnie zbliżamy się do Riverwalk. No i miejmy nadzieję, że Trump Tower wypali dzisiaj. Jak wiecie, w Chicago bardzo popularne są pizzerie i pewnie dobrze wam znane Chicago Deep Dish. Niestety nie mogłam z tej opcji skorzystać, ponieważ jest to trip na budżecie. Jeżeli idziecie do restauracji, musicie jeszcze zostawić tipa, czyli napiwek. Ja pieniędzy na napiwki nie mam, więc wybrałam najtańszą opcję i nie będę wam mówić, co tak naprawdę jadłam, bo wstyd. W Detroit ta pizza była też bardzo popularna i nazywała się Detroit Deep Dish. Też bardzo, bardzo polecam. Tutaj przede mną kolejna pizzeria. Tutaj co krok jest jakaś restauracja, albo lokalna, albo właśnie jakiś taki typowy amerykański fast food. No i dotarliśmy. 2 Tesle stoją na wejściu. Okej, Lamborghini. Nice. To będzie taki clickbaitowy film. Najlepszy widok w Chicago. O tak, subskrybujcie tę Amerykankę. Więc tak, jesteśmy na szczycie wieży Trumpa. To jest hotel. Na samej górze jest restauracja. Przepiękny widok. Kolejny rooftop. Tutaj
i zaraz za rzeki Riverwalk. A my oglądamy ten przepiękny widok z 16 piętra Trump Tower. Gotuję na szczycie. Gotowanie na szczycie. Wow. Robi wrażenie. Już wam kiedyś pokazywałam, to są miejsca parkingowe i tam się parkuje tyłem. Możecie zobaczyć każde auto. Bardzo fajnie to wygląda, trochę niebezpiecznie, nie wiem, czy bym się odważyła tak zaparkować. Jesteśmy teraz na moście. Odwrócę się i możecie zobaczyć Trump Tower z innej perspektywy. Zobaczcie, jaka kolejka, żeby wejść. Nie czekam, miałam wam pokazać, nie czekam. Aż dotąd. I jesteśmy z powrotem w Millennium Park. Zobaczcie, to jest najlepszy punkt na robienie zdjęć. Cała kolejka ludzi czekająca, żeby dostać właśnie to miejsce, gdzie stoi ta dziewczyna. Podobno tutaj jest najlepsze miejsce do robienia fot. A teraz idę wam pokazać tą atrakcję, którą pewnie pierwszy raz widzicie na oczy. Haha. No właśnie, to jest najbardziej rozpoznawalny punkt Chicago. Pokazuję wam Cloud Gate, czyli chicagowską fasolę w ostatnim momencie mojego vloga. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. Gdy otworzycie sobie vloga, którego nagrałam rok temu, zobaczycie tutaj barierki, 0 ludzi, natomiast dzisiaj, zobaczcie, nie ma szans na zrobienie sobie zdjęcia samemu przy tej fasoli. Jak zresztą wszędzie dzisiaj, taka przepiękna pogoda przyciągnęła tłumy i turystów, i tubylców. Także panie i panowie, chicagowska fasola, check na moim vlogu. Okej, kochani, chyba przyszedł czas, żeby w końcu zakończyć tego vloga. Długi vlog, ale to same dobre rzeczy. Jeżeli ten vlog wam się podobał, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować i lajkować mój kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!